Opublikowaliśmy raport, z którego wynika, że niemal 50% tych transformacji nie kończy się oczekiwanym zwrotem z inwestycji. Powiedz, czy ciebie taka liczba zaskakuje? W ogóle mnie to nie zaskakuje. Pracując na rynku IT, realizując projekty technologiczne od wielu lat, zauważam bardzo różne spojrzenia, jeżeli chodzi o wdrożenia między biznesem a zespołami IT. Bardzo często zespoły technologiczne skupiają się właśnie na technologii, a biznes skupia się na wynikach biznesowych, głównie na topline'ie. I nie ma takiego pomostu pomiędzy nimi. I to jest główne wyzwanie, więc wyniki raportu mnie nie zaskakują, a wręcz potwierdzają dotychczasowe spostrzeżenia. I myślę, że postrzegam też w tym dużą szansę, że biznes i IT zaczną się łączyć i współpracować ze sobą. To jest dokładnie też ta hipoteza, którą potwierdziliśmy w badaniu. Ten dialog biznesu z technologią wyszedł nam jako bardzo istotna kwestia i tak naprawdę tutaj też przypomnę te wyniki. Tylko 1 na 10 przedstawicieli biznesu jest zadowolony ze współpracy z tą stroną technologiczną, no i 3 na 10, czyli trochę lepiej po tej stronie technologicznej. Powiedz z twojej perspektywy, dlaczego te problemy występują? Tak niski wskaźnik, jeżeli chodzi o zadowolenie, jest trochę zaskakujący. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, to pokazuje pewną taką dysproporcję i brak zrozumienia. Wynika to z tego, że biznes skupia się na biznesie i na osiąganiu z reguły tych szybkich wyników. Wszystko na już, prawda? Tak. Wszystko na już albo do końca roku finansowego. Tak. Natomiast IT skupia się na utrzymaniu infrastruktury i systemów IT i przede wszystkim, żeby wszystko dobrze działało, sprawnie i nie było awarii, a jeżeli taka awaria wystąpi, no to jej naprawa, żeby trwała minimalnie krótko. I to są bardzo różne perspektywy. Dodatkowo projekty technologiczne to są bardzo trudne projekty. Trwają wdrożenie systemu CRM czy ERP z reguły trwa rok albo dłużej. Transformacja chmurowa to są 2-3 lata. Więc często ten biznes już zapomina, że taki projekt się toczy. I myślę, że tutaj te różne perspektywy powodują wiele komplikacji na poziomie komunikacji, a czasami wręcz tej komunikacji nie ma. Więc ja przede wszystkim bym powiedział, że podstawowym wyzwaniem jest komunikacja. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. I tutaj rzeczywiście zależy nam, żeby skupiać się na tym budowaniu mostów, bo z naszych doświadczeń też myślę, że już wspólnych wynika, że dzięki temu jesteśmy właśnie w stanie te duże wdrożenia zrobić szybciej, mniejszym kosztem, często oszczędzić sobie developmentu niepotrzebnych funkcjonalności. Ale zgadzam się, że przypominanie właśnie często właśnie biznesowi o pewnych wymaganiach jest istotne. I powiedz, z twojej perspektywy osoby tutaj mocno technologicznej, czego taki zespół wdrożeniowy, technologiczny, właśnie te osoby bardzo konkretne, czego on potrzebuje szczególnie od tej strony biznesowej, aby ta platforma porozumienia miała szansę zaistnieć i aby dobrze się tutaj obu stronom pracowało? Przede wszystkim zrozumienia, jaki jest szeroki kontekst biznesowy, po co taki projekt jest wdrażany. Bo bardzo często w firmach definiuje się cele czysto technologiczne, na przykład wdróżmy system ERP, bo musimy uporządkować zarządzanie łańcuchem dostaw. I de facto zespół IT skupia się na wdrożeniu danego modułu, natomiast gdzieś ta perspektywa biznesowa znika. Po co to robimy? Na przykład po to, żeby efektywniej zarządzać dostawcami, obniżyć bazę kosztową i wyskalować się na przyszłość, jeżeli chodzi o nasze możliwości sprzedażowe. I w związku z tym myślę, że biznes sobie zostaje przy tych postanowieniach i też często krótkoterminowo patrzy na wskaźniki sprzedażowe, a IT coraz bardziej w trakcie trwania projektu skupia się na konfiguracji systemu. A wiadomo, życie jest takie, że de facto systemy muszą się dopasowywać do zmieniającego się biznesu. Zwłaszcza przy długich projektach
Jeżeli zaczniemy projekt w danym roku, a on się kończy pod koniec następnego, no to w trakcie już mogą pewne założenia biznesowe się zmienić. I Tak, to prawda. I wtedy ta komunikacja o tych zmieniających się warunkach może być nieodpowiednio podana, może być raczej przyczyną frustracji niż motywacji do dalszego wdrożenia technologii. tak, i ja myślę, że kluczowe jest to, żeby zrozumieć, że de facto każda większa zmiana technologiczna to jest transformacja. I ja jestem zwolennikiem takiego myślenia, że mówimy o transformacji biznesowej, a nie technologicznej. Oczywiście technologia to jest fundament i wspiera tą transformację, ale to chodzi o zbudowanie takiej platformy transformacyjnej, na której swoje miejsce znajdzie i biznes, i technologia, i mogą rozmawiać o tym wspólnym przedsięwzięciu transformacyjnym, a nie o często dwóch oddzielnych projektach. I to, co mówisz, myślę, że jest bardzo istotne, bo też nasze badanie pokazało, że te firmy, które były zadowolone z tego zwrotu i ten zwrot osiągnęły w zakładanym czasie, właśnie tak o tym myślały, czyli zwracały uwagę na to, co jest rzeczywiście celem biznesowym, w jaki sposób organizowana jest komunikacja wokół projektu, zaangażowanie liderów, ale też przeprowadzanie ludzi przez zmianę. Bardzo często taka transformacja to jest zmiana sposobu pracy, wywrócenie trochę naszego dotychczasowego otoczenia. Sami wiemy, ile wokół nas się zmienia. I teraz właśnie ta adopcja, tak, o której też często mówimy, czyli to, żeby na koniec dnia, no już w szczególności biznes, ale razem z technologią chcieli tę technologię skutecznie wykorzystywać, no to myślę, że to jest klucz programu, więc na pewno te firmy, które dobrze sobie poradziły, zwracały uwagę na taki proces end-to-end, łącznie z tą adopcją użytkownika. Powiedz, jakie ty masz też odczucia, jeśli chodzi o tę adopcję, jaki jest dzisiaj jej poziom na rynku? Tak, to jest bardzo ciekawe, bo rynek rynkowi nierówny. Jeżeli popatrzymy na Polskę i nasz region, to ta adopcja technologii jest jeszcze powiedziałbym, w takim stadium początkowym. Jesteśmy daleko za Europą Zachodnią, za Stanami, za krajami nordyckimi. Chociażby jeżeli popatrzymy na stopień dojrzałości transformacji chmurowej, to tylko 13% firm w Polsce uważa, że są dojrzałymi firmami, jeżeli chodzi o adopcję tych No to nowoczesnych rzeczywiście jeszcze jest technologii. niewiele. Więc jeszcze jest niewiele i bardzo jasno nakreślają się takie scenariusze transformacyjne, bo też chęć do tego, żeby implementować nowe technologie, zwiększa się ze względu na presję ekonomiczną i biznesową, ale to wymaga właśnie podejścia transformacyjnego i włączenia wszystkich aspektów organizacji, no, głównie biznesu i technologii. Od technologii nie uciekniemy i ona myślę, że już zakorzeniła się wokół nas całkiem mocno. I teraz tak, żeby nie mówić tylko o tym, co nie działa i skupić się też na potencjale, który tak naprawdę mamy na to budowanie mostów, to myślę, że zapytałabym cię o takie z twojej perspektywy właśnie podsumowując kluczowe czynniki sukcesu, które są nam potrzebne, żeby ten most między biznesem i technologią budować, ale też żeby on był trwały. Tak, możemy podsumować sobie, że pierwszym kluczowym czynnikiem sukcesu jest komunikacja. Komunikacja od samego początku, włączanie IT przez biznes i biznesu przez IT już na poziomie budowania nowych idei biznesowych. Często takie innovation boards są tworzone w firmach, gdzie przedstawiciele różnych części organizacji spotykają się i rozmawiają o pomysłach na nowe na przykład źródła biznesu, czy na nowe produkty, ale także jak je wdrożyć. Tak, a to jest bardzo ważne, bo właśnie te projekty, gdzie startuje ta transformacja tylko od biznesu albo tylko od IT, to jest przepis na porażkę, ponieważ potem ta druga strona, niezależnie od tego, kto jest tą drugą stroną w danym momencie, czuje się pominięta, nie rozumie właśnie tych celów, o których wcześniej mówiłeś, więc to jest, no myślę, że świetny punkt. Dokładnie i komunikacja jest kluczowa. Następnie myślę jednak, to jest szerokie podejście transformacyjne. Bardzo często IT skupia się na zarządzaniu kosztami i na zarządzaniu IT, a de facto chodzi o to, żeby skupić się na kontekście biznesowym, tak jak powiedziałaś, zwrocie z inwestycji, nowych przychodach czy zwiększaniu zyskowności. I to jest bardzo ważne, żeby przy takim programie transformacyjnym na samym początku w taki sposób zdefiniować KPI.
Myślę, że trzecim kluczowym elementem to jest model operacyjny i w jaki sposób ustrukturyzowana jest ta współpraca. Dzisiaj mówimy o tak zwanych value chains czy value streams, czyli zespołach interdyscyplinarnych, w których pracuje razem IT i biznes. Z reguły jest tak, że na przykład jeżeli powiemy sobie o tym, że w firmie chcemy powiedzmy zwiększać sprzedaż poprzez kanały cyfrowe, poprzez aplikację mobilną, jest tworzony taki value stream, czyli strumień wartości, w którym podstawowym celem jest zwiększanie biznesu i jest on prowadzony przez, nazwijmy, właściciela biznesu tego cyfrowego i dalej przechodzi wskroś całej organizacji. Czyli mówimy troszkę tutaj o takim podejściu wertykalnym do głębi, do tego twardego IT, zaczynając od biznesu, a nie podejściu takim tradycyjnym, horyzontalnym, gdzie funkcje IT są... Tak, i ryzykujemy silosami i takim właśnie tak. brakiem tego porozumienia. Tak, tak. To też myślę kolejnym elementem jest takie agile ways of working, czyli wspierające tą strukturę, ten model operacyjny, sposób podejścia taki iteracyjny do budowania produktów, inkrementalnego nabudowywania wartości, a nie dużych Waterfallowych, 3-letnich czy 4-letnich tak. waterfallowych projektów. Jasne, jasne. No wydaje się, że wyniki raportu nie zaskakują, natomiast pokazują przestrzeń do dalszej pracy. Na pewno fajnie by było, gdybyśmy patrzyli na te wyniki poprzez potencjał, nie skupiając się na tym, gdzie te liczby może są jeszcze za niskie, niż byśmy sobie tego życzyli. Podsumowałabym to chyba tak, że najważniejsze, aby rzeczywiście mieć świadomość tych różnych oczekiwań, potrzeb w projekcie, ale tak naprawdę, żeby każdą ze stron zachęcać do tego, żeby zrobiła krok w stronę wspólnego rozwiązania tematów. No i to jest, myślę, że ten przepis na sukces i podsumowanie dobre naszej rozmowy. Także dziękuję za rozmowę, Mariusz. Dzięki wielkie. Widzimy się na kolejnych projektach. Widzimy się na kolejnych projektach i transformacjach biznesowych. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z raportem.